Cześć, dzisiaj zapraszam Was na recenzję bardzo ciekawego zestawu grającego od marki Mozos, który jednocześnie nie kosztuje fortuny, a jak to się sprawdziło w praktyce, zobaczycie i posłuchacie dzisiaj. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Kolejny ciekawy sprzęt grający od marki Mozos. Tym razem jest to GS Bar w oficjalnej cenie, która wynosi 399 zł, więc można powiedzieć, że ani tanio, ani drogo. Mamy tutaj 60 W mocy grającej, ale dość kompaktowe wymiary. Sama listwa jest niewielka, w tej chwili widzicie jej wymiary, a do tego mamy subwoofer, który jest dość wysoki, ale nie zajmuje też jakoś specjalnie dużo miejsca. I wyposażenie jest całkiem bogate, ponieważ mamy zasilacz, długość przewodu to 1,50 m. Mamy też w zestawie kabelek optyczny, jego długość to 1,80 m. Jest też przewód AUX o długości 1,50 m. Mamy zestaw montażowy, czyli 2 kołki i 2 śruby. Nie zabrakło instrukcji obsługi, gdzie wszystko mamy opisane i rozpisane. No i ostatnim elementem jest pilot zdalnego sterowania, który jest dość niewielki, natomiast ma całkiem sporo przycisków. Co da się tutaj zrobić, o tym za chwilkę. No i mamy przewód połączeniowy, który jest przytwierdzony do samego subwoofera. Zakończony jest wtykiem typu cinch i ma on jakieś 2 metry. Oczywiście obudowa subwoofera to płyta MDF, czyli nie żaden plastik. Od boku mamy głośnik basowy. Widzicie na ekranie jego średnicę. Tak więc jak na taką wielkość jest całkiem ok. Od spodu mamy 4 gumowe elementy. Jest także tunel Bass Reflex i logo marki na górze. To tyle jeśli chodzi o subwoofer. Stała nam do obejrzenia sama listwa, która z przodu ma sztywną maskownicę, logo marki Mozos. Od góry mamy taki panel informacyjny, jak używać i które kolory co oznaczają. Mamy także łączność Bluetooth, matowe tworzywo na górze, które wydaje się być dobrej jakości. Boki wyglądają tak, mamy tutaj takie wzory. Od tyłu możliwość montażu, na drugim boku panel sterowania, 4 przyciski do zarządzania. Mamy tutaj także kontrolkę, no i z tyłu wszystkie gniazda, czyli jest HDMI z ARC, gniazdo optyczne, mamy USB do odtwarzania dźwięku, ale także chociażby do wgrywania jakichś update'ów. Mamy AUX, gniazdo na podłączenie subwoofera i gniazdo zasilające. Obecność tego HDMI bardzo cieszy, tym bardziej też optyka i od spodu 2 gumowe elementy tutaj i tutaj. Ok, zapraszam Was teraz na poglądowy test dźwięku. Poglądowy dlatego, że jeśli znacie kogoś, kto ma te głośniki, lepiej posłuchać sobie na żywo. Ma po prostu lepszej wersji odsłuchu. Natomiast staram się nagrywać dobrym sprzętem w stereo, żebyście mogli porównać ten film z innymi moimi filmami. Powiem Wam, że ten zestaw jak na tą cenę i tą moc gra głośno. Gra czysto, nawet przy wyższych poziomach głośności i do tego ten bas jest naprawdę mocny. Tym bardziej, że mamy jeszcze equalizer. Możemy podbić i basy, i tony wysokie. I mamy tryb Music, Movie oraz Dialog. Na razie testujemy bez podbijania basów. Muzyka rozrywkowa. No i tak, jak słyszeliście, pewnie bas był naprawdę mocny, ale wokale z samej listwy były bardzo przyjemne. Ogólnie dźwięk brzmiał naprawdę nieźle. Teraz jeszcze raz ten sam fragment, ale będę przełączał się pomiędzy trybami Music, Movie i Dialog, a następnie dodamy jeszcze więcej basu. Tryb Music, tryb Movie, tryb Dialog. Bardzo mało basu. Zwiększamy basy. No i resetuję poziom basów.
Więc powiem Wam, że przy maksimum basów, no to zaczynało tam wszystko już wibrować, więc jest tego naprawdę sporo. Ok, lecimy z drugim gatunkiem, muzyką orkiestralną. Nie najgorzej, chociaż do tego typu muzyki ja uznaję osobiście jedynie słuchawki. I lecimy z muzyką rockową. No i powiem krótko, jest moc, naprawdę da się rocka na tych głośnikach posłuchać. A teraz filmy i przełączę się na tryb movie. You assumed no force could challenge you. And now, finally, we have returned. No i okej, jest moc. Powiem Wam, że mam wrażenie, że ten tryb movie, czyli tryb filmowy, nadaje temu dźwiękowi takiej przestrzenności. Przełączę na chwilkę na tryb music. I tryb movie. Ewidentnie w trybie music ten dźwięk jest bardziej zwarty, a w trybie filmowym jest bardziej przestrzenny. No i to samo powinno przydać się też w grach. I tryb filmowy. Ok, więc do grania ten soundbar też się nadaje. Mamy mocne efekty specjalne, niezłe pozycjonowanie i słyszalność kroków, chociaż nie aż tak dobre, jakby to było na słuchawkach. Jeszcze pokażę Wam tryb dialog, czyli po prostu wyraźne dialogi. Tryb music. Finally, we have returned. I to samo w trybie dialog. We have returned. No i co ciekawe, z pilota możemy sobie nawet spauzować filmik na YouTube
działają te protokoły sterujące, więc można sobie z tego skorzystać. Tak więc macie poglądowy test dźwięku. Moim zdaniem ten zestaw sprawdza się naprawdę dobrze. Sprawdził się lepiej niż oczekiwałem. I to chyba jest dobra rekomendacja, że dość niewielki zestaw w przyzwoitej cenie może sprawdzać się świetnie. Ok, sprawdźmy sobie jeszcze pozostałe tryby łączności. Tryb Bluetooth działa bez żadnego problemu. Słyszeliście to przed chwilą w poglądowym teście dźwięku, ale mam jeszcze kilka opcji, czyli chociażby USB. Tak więc zobaczymy, czy odtwarzanie będzie automatyczne. Tak. Zmienił się kolor diody na USB, czyli na taki kolor różowy. No i pilotem możemy zarządzać, czyli głośniej, ciszej, play, pauza, przerzucać utwory. Działa podbijanie basów, czy zmiana trybów. Natomiast gdybyśmy chcieli teraz ręcznie przełączyć się chociażby na Bluetooth, a mieć cały czas podłączony pendrive, no to wtedy używamy przełącznika na pilocie lub przycisków sterujących tutaj. Tutaj działa to troszeczkę inaczej, ponieważ jedno przyciśnięcie plusa czy minusa przerzuca utwory, a trzymanie dłużej zwiększa, zmniejsza głośność. Ok, tak więc działa. I jeszcze został nam tryb AUX, czyli podłączamy przewód. Przez HDMI dźwięk działa też bez żadnego problemu, natomiast to bardziej jeśli byście korzystali z telewizorem, ja do komputera podłączałem właśnie albo kabelkiem AUX, albo poprzez Bluetooth bezprzewodowo i też to się dobrze sprawdzało, tak więc podłączamy do tabletu i musimy tutaj w tym momencie ręcznie przełączyć na AUXa. Mamy żółte światełko, jest dźwięk. No, działa i również jakość dźwięku jest bardzo dobra. Bardzo uniwersalny soundbar, tak do komputera, jak i pod telewizor. W zupełności nagłośnimy tym sprzętem. Średni pokój czy salon, o małych pomieszczeniach nie wspominam, tamten dźwięk będzie donośny. Zestaw potrafi zagrać naprawdę głośno i mimo wszystko czysto. Ok, podsumowując, niewielki zestaw, który gra całkiem dobrze i nie kosztuje fortuny. Świetnie sprawdzi się na stanowisku komputerowym, czy do komputera stacjonarnego, czy do laptopa, ale możemy także użyć tego zestawu do telewizora, na przykład do grania na konsoli, czy do oglądania filmów, ponieważ dźwięk będzie dużo lepszy niż z 90% głośników wbudowanych w telewizor. Pamiętajcie, że ceny tego zestawu sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. A jeśli dobrze Wam się oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza. Możecie film także udostępnić i warto też subskrybować, żeby być na bieżąco. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.